Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny film z serii 7 dni, 7 posiłków i tym razem przygotowałam dla Was 7 propozycji na pyszne, proste i zdrowe domowe obiady. A jeśli tego typu filmy się Wam podobają i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem, aby mój kanał mógł się rozwijać i docierać do nowych osób. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją w tym filmie są gołąbki bez zawijania, czyli jest to taki klasyk i tutaj zaczynam od ugotowania ryżu. Następnie kroję kapustę pekińską dosyć drobno. Jeśli chodzi o gołąbki bez zawijania, to ja zawsze używam tej kapusty. W misce umieszczam mięso mielone z piersi kurczaka i przyprawiam je solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, bazylią oraz papryką słodką. Do tego dodaję pokrojoną przed chwilką kapustę, jedno jajko, ugotowany ryż, drobno posiekaną cebulę oraz kaszę mannę i całość bardzo dokładnie mieszam. Z gotowego farszu formuję gołąbki, u mnie wyjdzie z tego 6 sztuk i są to 2 porcje. Oczywiście możecie to formować od razu na patelnię, żeby nie brudzić talerza, no ale mi jest tak po prostu wygodniej, więc najpierw uformowałam w taki sposób. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie gdy się rozgrzeje, to podsmażam gołąbki i podsmażam je z obydwu stron. Gdy gołąbki się podsmażą, to dolewam bulion warzywny, a także passatę pomidorową. Dodaję trochę pieprzu, bazylię suszoną, a także paprykę słodką. Więcej przypraw tutaj nie trzeba, bo bulion warzywny jest naprawdę bardzo aromatyczny. Całość dokładnie mieszam i gołąbki przykrywam przykrywką i duszę minimum 25 minut. W połowie tego czasu gołąbki obracam na drugą stronę. Podczas duszenia gołąbków polecam sprawdzać, czy nie trzeba dolać troszeczkę bulionu, w razie gdyby wyparowało go za dużo. Po około 25-30 minutach gołąbki są gotowe, przekładam je na talerz i tak jak mówiłam, ja robiłam 2 porcje, więc moja porcja wynosi 3 gołąbki. Polewam je jeszcze sosem z patelni, posypałam również natką pietruszki, aby ładniej wyglądały i tak się prezentuje moja dzisiejsza pierwsza propozycja. Jeśli chodzi o gołąbki bez zawijania, to jestem ogromną fanką, bo smakują naprawdę rewelacyjnie, no a robi się je zdecydowanie szybciej niż tradycyjne gołąbki. Moją dzisiejszą drugą propozycją w tym filmie jest udon z kurczakiem i warzywami w sosie sojowym. Pokrojone w kostkę mięso z nogi kurczaka przyprawiam solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym oraz papryką słodką i całość dokładnie mieszam. Następnie kroję cebulę, pieczarki, paprykę oraz cukinię. Od razu zaznaczę, że ja robię 2 porcje tego makaronu. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a gdy się rozgrzeje, to zaczynam podsmażanie od cebuli oraz mięsa. Podsmażam je mniej więcej 3 minuty. Następnie na patelnię dodaję pieczarki i całość podsmażam kolejne mniej więcej 3 minuty. Po tym czasie, gdy całość jest już ładnie podsmażona, dodaję cukinię oraz paprykę, całość zalewam bulionem warzywnym, przykrywam i duszę mniej więcej 10-12 minut do miękkości warzyw. W międzyczasie gotuję makaron udon według instrukcji na opakowaniu. Po około 10 minutach, gdy warzywa są już miękkie, dodaję sos sojowy, a także pieprz i czosnek granulowany i całość dokładnie mieszam. W szklance umieszczam mąkę ziemniaczaną, dolewam wodę i całość bardzo dokładnie mieszam, aby nie było grudek. Następnie wlewam to na patelnię, aby sos zgęstniał. Całość dokładnie mieszam, dodaję również ugotowany makaron i całość jeszcze raz dokładnie mieszam. Danie jest gotowe, także pozostało mi przełożyć je do miski. Na sam koniec całe danie posypałam jeszcze posiekanym szczypiorkiem. I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolejna propozycja. Koniecznie sobie zróbcie ten makaron, bo naprawdę jest przepyszny i musicie mi uwierzyć na słowo. Kolejną propozycją, którą dla Was przygotowałam w tym filmie, jest propozycja wegetariańska. Są to gnocchi w sosie pomidorowo-śmietankowym z mozzarellą i brokułem. Zaczynam od rozdzielenia brokuła na mniejsze różyczki, a następnie gotuję go al dente. I tutaj również zaznaczę, że robię 2 porcje. Cebulę oraz mozzarellę kroję w kostkę.
Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie podsmażam cebulę oraz gnocchi. Po około 2 minutach smażenia dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek i smażę jeszcze około minutę. Następnie dolewam passatę pomidorową oraz wodę i całość dokładnie mieszam. Dodaję także serek śmietankowy i całość przyprawiam solą, pieprzem, bazylią oraz czosnkiem granulowanym. Dodaję ugotowanego al dente brokuła i całość bardzo dokładnie mieszam. Brokuł możecie również dodać dopiero na sam koniec, zależy po prostu w jakim stopniu on jest ugotowany. Danie zostawiam kilka minut na patelni, aby ono się dusiło i tym samym aby gnocchi zmiękły. Na sam koniec dodaję pokrojoną wcześniej w kostkę mozzarellę i całość duszę jeszcze mniej więcej do minuty, aby mozzarella się roztopiła. Danie, jak widać, jest już gotowe, więc pozostało przełożyć mi je na talerz. I tylko spójrzcie, jak ta mozzarella się fajnie roztopiła i jak się ciągnie. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam takie sery. I tak się prezentuje moja kolejna propozycja w dzisiejszym filmie. Jeśli chodzi o gotowe gnocchi, to one mają naprawdę bardzo dobry skład i nie ma co się bać takich gotowców w zdrowej diecie. Jeśli szukasz smacznej diety, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze gotowe jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Każdy jadłospis dostępny jest w wersji PDF oraz w wersji cyfrowej, gdzie każdy dzień diety macie pokazany osobno. Oprócz tego dostępny jest super kalkulator zamienników, gdzie możecie wymieniać produkt na inny z tej samej grupy produktów, jeśli przykładowo go nie lubicie lub po prostu macie ochotę na coś innego. Koniecznie sprawdźcie naszą stronę. Ostatnio w komentarzach czytałam sporo próśb, aby pokazać Wam jakiś fajny przepis na inne mięso niż drób, także przedstawiam Wam mój ulubiony schab w sosie musztardowym. Zaczynam od pokrojenia cebuli w piórka. Następnie schab przyprawiam solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, a także papryką słodką. Przyprawiam go z obydwu stron, a następnie dokładnie obtaczam w tych przyprawach. Tutaj zaznaczę, że ja robię 2 porcje na filmie. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie podsmażam cebulę oraz schab. Mięso podsmażam z obydwu stron. Gdy schab się podsmaży z obydwu stron, to dolewam bulion warzywny oraz dodaję musztardę i całość bardzo dokładnie mieszam. Patelnię przykrywam i całość duszę minimum godzinę na mniejszej mocy płyty. Schab powinien wyjść kruchy, dosłownie taki, że będzie sam się kroił, także ja tutaj dusiłam dokładnie godzinę i 15 minut, ale oczywiście najlepiej jest to sprawdzać, bo to też pewnie zależy od mięsa. Może się wydawać długo tyle czekać, żeby mięso się zrobiło, ale wierzcie mi na słowo, warto poczekać, bo to danie jest po prostu przepyszne. Gdy mięso się dusi na patelni, to zabieram się za zrobienie surówki do obiadu i będzie to surówka z buraczków. Najpierw drobno siekam cebulę, a następnie ścieram na tarce buraki ugotowane. Do buraków dodaję pokrojoną cebulę, sól, pieprz, sok z cytryny i całość bardzo dokładnie mieszam. Surówkę na ten czas odstawiam do lodówki, aby przeszła smakiem. Ja to danie podam z puree ziemniaczanym, także następnie zabieram się za obranie i ugotowanie ziemniaków. Do ugotowanych ziemniaków dolewam mleko, a następnie łączę je w całość za pomocą tuczka do ziemniaków. Ja dodaję jeszcze do tego pieprz oraz bazylię, bo bardzo lubię te przyprawy, ale jest to zdecydowanie opcjonalne. Gdy mięso jest miękkie, to w szklance umieszczam mąkę ziemniaczaną, dolewam mleko i całość bardzo dokładnie mieszam, aby nie było grudek. Dolewam to na patelnię, dodaję również posiekaną natkę pietruszki i całość jeszcze chwilę duszę, aby sos całkowicie zgęstniał. Jeśli sos Wam za bardzo zgęstnieje, to oczywiście możecie dolać jeszcze troszkę bulionu i go rozrzedzić. Wszystko już mam gotowe, także pozostało mi nałożyć całe danie na talerz. I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolejna propozycja, czyli taki bardzo domowy obiad, schab w sosie musztardowym, do tego puree ziemniaczane, koperek, a także surówka z buraczków. Jak widać, na zdrowej diecie można również jeść normalne, domowe jedzenie. I bardzo Wam polecam sobie spróbować tego dania, mimo że mięso trzeba robić minimum godzinę. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będzie kremowe cachotto z warzywami oraz mozzarellą. Jest to danie wegetariańskie i jest to danie, które sprawi, że polubicie kaszę, jeśli jej nie lubicie, bo naprawdę jest przepyszne. Zaczynam od pokrojenia cebuli, cukinii, pieczarek oraz papryki i akurat w tym przepisie będę robiła jedną porcję. Kroję również połowę mozzarelli. Na patelni rozgrzewam oliwę, a następnie najpierw podsmażam cebulę oraz pieczarki.
Po mniej więcej 2 minutach dodaję suchą kaszę i całość jeszcze chwilkę podsmażam. Następnie wlewam bulion warzywny oraz passatę pomidorową, całość mieszam i przyprawiam pieprzem, czosnkiem granulowanym, bazylią oraz papryką słodką. Nie dodaję soli, ponieważ bulion jest odpowiednio słony. Przykrywam przykrywką i całość duszę mniej więcej 10 minut, aby kasza oraz warzywa były miękkie. Co jakiś czas polecam całość przemieszać i sprawdzić, czy nie trzeba dolać bulionu, no bo jeśli go za dużo kasza wchłonie, no to zdecydowanie lepiej wtedy czuwać, aby nic się nie przypaliło. Na sam koniec, gdy danie jest już gotowe, to dodaję kukurydzę odsączoną z zalewy oraz pokrojoną wcześniej mozzarellę. Całość jeszcze chwilkę duszę, aby mozzarella się roztopiła. I spójrzcie tylko, jakie to danie ma kremowość właśnie dzięki mozzarelli. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu uwielbiam takie dania. Gotowe danie przekładam na talerz i całość jeszcze sypię posiekanym szczypiorkiem. Tak się prezentuje moja kolejna dzisiejsza propozycja. Koniecznie sobie jej spróbujcie, szczególnie jeśli nie lubicie kaszy, bo jestem pewna, że w takiej wersji wam zasmakuje, bo jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne. A przypominam, jako studentka dietetyki już na ostatnim semestrze, że kasze są naprawdę bardzo zdrowe i warto pamiętać o nich w diecie. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będzie pełnoziarnisty makaron z łososiem i warzywami w sosie śmietankowym. Zaczynam od pokrojenia cebuli oraz pomidorków koktajlowych, a także przeciśnięcia czosnku przez praskę. Siekam również szpinak. Pamiętajcie, że im więcej warzyw, tym lepiej. Następnie filet z łososia bez skóry kroję w kostkę. Przyprawiam go solą, pieprzem oraz skrapiam sokiem z cytryny. Pełnoziarnisty makaron gotuję w lekko osolonej wodzie. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie podsmażam najpierw cebulę oraz łososia. Po mniej więcej 3-4 minutach na patelnię dodaję również szpinak oraz czosnek i całość podsmażam jeszcze, aż szpinak zwiędnie. Dodaję serek śmietankowy, a także troszkę wody z gotowania makaronu i całość jeszcze duszę, aby serek śmietankowy się roztopił. Przyprawiam solą i pieprzem. Wedle uznania możecie również dodać inne ulubione przyprawy, ale dla mnie to danie świetnie smakuje, tylko z tymi podstawowymi. Całość podsmażam, aż łosoś będzie gotowy. Na sam koniec dodaję pokrojone pomidorki koktajlowe oraz ugotowany makaron i całość bardzo dokładnie mieszam. Danie, jak widać, jest już gotowe, także przekładam je do miseczki. Ja tutaj również robiłam 2 porcje i tak się prezentuje moja kolejna propozycja w dzisiejszym filmie. Może nie wygląda jakoś pięknie, ale w smaku zdecydowanie nadrabia, także jeśli lubicie ryby, to koniecznie sobie spróbujcie tej propozycji. Moją ostatnią propozycją w dzisiejszym filmie będą pulpety mięsno-warzywne w sosie koperkowym. Idealna opcja na przemycenie warzyw właśnie w takich pulpetach, bo przez to, że są długo duszone, to tych warzyw kompletnie nie czuć. Zaczynam od starcia na tarce cukinii, marchewki oraz cebuli. Pamiętajcie, aby z warzyw odsączyć nadmiar wody. Do warzyw dodaję mięso mielone z piersi kurczaka, kaszę mannę, 1 jajko, całość przyprawiam solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, a także papryką słodką. I wszystko bardzo dokładnie ze sobą mieszam. Z gotowej masy formuję pulpety. Gotowe pulpety obtaczam w mące ziemniaczanej. Tak jak mówiłam, będzie tutaj sos koperkowy, także koperek siekam. Ja to danie podam z ugotowanymi ziemniakami, także obieram je, a następnie wstawiam do gotowania. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie podsmażam pulpety. I pulpety podsmażam z obydwu stron. Ja je jeszcze tak delikatnie spłaszczam łyżką. Gdy
Gdy pulpety się podsmażą, to dolewam bulion warzywny, dodaję posiekany koperek, przykrywam i duszę minimum 25 minut. Mniej więcej po połowie czasu obracam je na drugą stronę. Po tym czasie dolewam mały dodatek śmietanki 18, całość mieszam i duszę jeszcze chwilkę, aby śmietanka zgęstniała. Sos możecie jeszcze doprawić przykładowo pieprzem, soli raczej tutaj już nie polecam, no bo bulion jest słony. Jak widać sos zgęstniał, także pozostało mi wszystko wyłożyć na talerz. Ja w tym przepisie również robiłam 2 porcje. I tak się prezentuje moja już dzisiejsza ostatnia propozycja. No powiem szczerze, że wyglądem nie powala. Myślałam, że będzie troszeczkę ładniej to wyglądać, no ale to nie ma wyglądać, to ma bardzo dobrze smakować. I tutaj również musicie mi wierzyć na słowo, że te pulpety są naprawdę przepyszne. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który przepis Wam się najbardziej spodobał. No i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać, no i może docierać do nowych osób. Do usłyszenia w kolejnym filmie.